Szanowni Państwo, naszą dzisiejszą opowieść muszę rozpocząć właśnie w tym miejscu. Chociaż nie będzie to opowieść sportowa, mimo że tutaj pyszni się bryła Stadionu Narodowego. Ale przecież zanim tutaj powstał Stadion Narodowy, był tutaj Stadion Dziesięciolecia, który do pewnego momentu tylko był areną sportową, a potem stał się miejscem handlu. Miejscem handlu i jedzenia. Między innymi tutaj właśnie handlowali Wietnamczycy, którzy również gotowali. Jako pierwsi z całej Azji zaczęli pokazywać nam swoją kuchnię. I właśnie o tym dzisiaj będzie mowa. O wietnamskiej Warszawie i o wietnamskich wpływach w naszej kuchni. Kiedy Stadion Dziesięciolecia stał się Stadionem Narodowym, handlująca na dziesięcioleciu jakże prężna Feraj najęła poszukiwać nowego miejsca dla swych biznesów. I tak te sklepy, stragany przeniosły się w okolice ulicy Bakalarskiej. No, głównie był to, i zresztą nadal jest, rodzaj handlu tekstyliami. Ale nastąpił cały szereg bardzo ważnych z mojego punktu widzenia zdarzeń, z punktu widzenia każdego, kto interesuje się kuchnią. No, ci ludzie chcieli jeść własne rzeczy, więc zaczęły powstawać barki, potem restauracje. Do tego dołączyły sklepy, które oferują wietnamską i azjatycką w ogóle żywność. No i tak zrobiła się tutaj enklawa, która jest rzeczą bezcenną z punktu widzenia wielbicieli kuchni Azji Południowo-Wschodniej. No i właśnie zapraszam Was na spacer po tym miejscu. Bakalarska to jest adres godzien odwiedzin. Spacer po Bakalarskiej proponuję zacząć od kawy. Oczywiście kawy po wietnamsku. Pierwszy raz w życiu piłem taką kawę w Kambodży, właśnie na sposób wietnamski parzoną i tam uprawianą. I to jest całkowity rarytasik, cymesik po prostu. Jak się tę kawę parzy? No to jest właśnie zaparzarka. Tu się do środka wsypuje kawę, tu się wlewa wrzątek i ta kawa tutaj ścieka do środka. I ona jest najczęściej pita ze skondensowanym, słodzonym mlekiem. Wówczas już jej nie słodzimy. Oczywiście mleko to jest zaszłość historyczna wietnamska, no bo w Wietnamie kiedyś mleka nie było. To jest pokłosie francuskich Indochin i kolonii. Mleko, bagietki, o tym jeszcze będziemy mówić. No i teraz tak, czym się ta kawa różni? Różni się, naprawdę się różni od kawy, którą znamy tutaj. Nie dlatego, że wlewam do niej słodkie mleko. Ona, mówię o wietnamskich odmianach kawy, ma niezwykły smak. To jest coś pomiędzy kawą a kakao albo też czekoladą. Kiedy pierwszy raz spróbowałem tego w Kambodży właśnie, wprost nie byłem pewien, czy to jest pomieszana kawa z kakao. To jest rzecz wspaniała. Mam w domu taki przyrząd, kupuję sobie zmieloną wietnamską kawę i w ten sposób kawę czasami parzę. W sytuacjach deserowych zwłaszcza, ale każdy łyczek tego mówi nam o tym, że jesteśmy w miejscu prawdziwym. Jesteśmy w miejscu, które niczego nie udaje. Jesteśmy w miejscu, które chce być sobą. To akurat miejsce nazywa się An 9, ale takiej kawy napijecie się w wielu innych. A ja dopijam i startujemy. Szanowni Państwo, oto Diep Huang, która zgodziła się łaskawie być naszą przewodniczką po tym miejscu. Diep, jak liczna jest społeczność wietnamska w Warszawie? Jest bardzo liczna. Myślę, że do 100 000 jest nas tutaj legalnych w Polsce, w Warszawie. Ty jesteś urodzona już w Polsce? Nie, przyjechałam tutaj jak miałam 5 lat z rodzicami. Aha. Tata wcześniej przyjechał, bo studiował tutaj na Politechnice Warszawskiej. A powiedz mi, bo ta druga fala
wyjazdów Wietnamczyków do Polski. Znaczy, te obie główne fale to były jeszcze czasy Przed okrągłym, PRL-u, tak. przed okrągłym stołem. I ta pierwsza fala to raczej ludzie przyjeżdżali na kontrakty jako robotnicy, stoczniowcy. szwaczki, do właśnie szwalni. No do fabryk tak, generalnie, ogólnie. ale potem już przyjechali ludzie na studia. Tak, z wymiany właśnie komunistycznej między komunistycznymi krajami były wymiany właśnie studenckie albo doktorantów, którzy tutaj bronili swoje prasy. I wielu z nich, zwłaszcza z tej drugiej fali, zostało w Polsce, otworzyło tutaj swoje interesy. Tak. No i tak naprawdę to wam my zawdzięczamy tak wielką łączność z wietnamską kuchnią. Nie ma żadnej innej kuchni z Azji całej tak mocno w Polsce reprezentowanej. Czy ty jesteś w stanie wytrzymać długo bez kuchni wietnamskiej? Nie, ale na odwrót też. Nie potrafię też długo wytrzymać bez kuchni polskiej. A, no czyli to idzie w dwie strony, Tak. to wspaniałe. Mój tata właśnie zawsze powtarzał, że Polska jest takim krajem, który mentalnie i właśnie kulturowo najbardziej są podobni do wietnamskiej, dlatego Wietnamczycy tak chętnie zostali tutaj właśnie w Polsce. No i to jest cudowne dla nas, bo mamy łączność z wietnamską kuchnią, ale i dla was, skoro lubicie polską. No i w ogóle dla nas razem, bo jesteśmy już jedną społecznością. Jesteśmy w alei takiej, gdzie głównie mamy salony piękności. Tak. No to wygląda jak w Azji, jak słowo daje. to Podobne rzeczy widziałem na przykład w Tajlandii. To jest tak zwana aleja baczności albo właśnie aleja neonu, bo właśnie najsłynniejszą właśnie na ulicach Wietnamu czy w ogóle południowej i wschodniej Azji to są neony, banery właśnie, które reklamują sklepy albo swoje salony. Oczywiście są tutaj jeszcze sektory odzieżowe, Tak, i tutaj na przykład torty wietnamskie robią. wietnamskie torty. Tak, pan tutaj robi właśnie torty wietnamskie i widać takie dekoracje typowo wietnamskie. No w ogóle tutaj jest tak mnóstwo rzeczy ciekawych. Przejdźmy się jeszcze odrobinę w tamtą stronę, a zanim pójdziemy do rzeczy związanych z jedzeniem dokładnie, Tak, dobra? bo tam z tyłu są aleje tekstylne, pozostałości No to chodźmy tam, tak, no to chodźmy tam, ze stadionu chodźmy tam. dziesięciolecia. Chodźmy tam. Byłem tylko raz w życiu na stadionie dziesięciolecia, ale to jest ten sam klimat. Tak, to jest właściciel właśnie targowiska Bakalackiej bardzo chciał otworzyć ten klimat i stadionu dziesięciolecia. Powiedz mi, bo kiedyś to chyba to przysyłano pocztą ten cały towar, to się Tak. potem zmieniło. Tak, wysyłano kartony, rzeczy najbardziej kompaktylne, które się mieściły do właśnie kartonów, czyli na przykład czapki z daszkiem, te naklejki do szklanek, wkłady do długopisów, takie najbardziej kompaktylne, co można było zmieścić jak najwięcej do jednego kartonu. No a teraz to już kontenery. Kontenery. Drodzy Państwo, no tak, to jest właśnie to. Proszę bardzo, dzień dobry. Robisz tu zakupy czasami? Czasami, jak coś Czasami. potrzebuję natychmiast na sito, to tutaj przychodzę i kupuję. Walizek Wszystko tylu nie jest. widziałem Bo bardzo tutaj dawno. Bakalacka jest otwarta cały czas. Od poniedziałku do niedzieli, od 5 rano do 20. No Bazarek, mówię o bazarku. i tak się właśnie handluje. Niezły oczopląs i mnóstwo rzeczy do pokazania, więc trzeba się tylko na kilku skupić. No dobra, trawa cytrynowa na wielkie pęczki. To jest maniok, wel, tapioka. To można kupić u nas w zwykłych sklepach spożywczych, ale już w stanie przetworzonym. Są takie kuleczki z tego, najczęściej do legumin. No oto w Krakowie na przykład jest niezwykle ciężko. Zielona papaja do sałatek, zarówno wietnamskich, jak i tajskich, czy też kambodżańskich. Co tu dalej? No arbuzy. Niby zwykła rzecz, ale zwróćcie uwagę na kształt. Otóż w Wietnamie i w ogóle w tamtej części świata ceni się bardziej arbuzy takie właśnie, czyli podłużne. Tu jest coś, czego w żadnym naszym warzywniaku nie dostaniecie. To jest durian, jeszcze nie rozcięty, więc woń wydaje bardzo delikatnie, ależ to śmierdzi. Chodźmy dalej, bo to dopiero początek. Dziękuję.
No, co tu masz? Każdego dnia przyjeżdża tutaj tofu, robione przez Wietnamczyków tutaj. Tutaj już w Polsce? Tak. Aha. Tutaj następnie mamy warzywa hodowane, wietnamskie warzywa hodowane tutaj w Polsce, na przykład jak kolendra, ryba, mięta. A no właśnie, bo ja słyszałem, że oczywiście niektóre z tych rzeczy są sprowadzane, ale też w tej trzeciej fali emigracji było dużo ludzi, którzy zajmowali się uprawą roli. W Wietnamie I tutaj tak. w szklarnie i to na miejscu jest uprawiane. Kole, a co to jest? Ryba mięta. Ryba mięta? Smakuje i pachnie jak ryba. Jak ryba? Tak. No rzeczywiście. A czy jest też ryba, która smakuje i pachnie jak mięta? Nie ma. Nie ma, niestety jeszcze nie ma. Ależ tu jest mnóstwo wspaniałości. Ja tam wniknę na chwilę. Przepraszam cię, tak. no. To jest perille, tak zwana pachnotka fioletowa, przez to, że właśnie, albo shiso w Pachnotka Japonii. fioletowa, ale ja tutaj coś widzę, co jest dla mnie niezwykle ważne i coś, na czego brak cierpię, jak To gotuję jest azjatyckie. hodowane tutaj już w Polsce. To jest już w też. Polsce hodowane. Tak. To się nazywa po polsku wspięga, bardzo dziwnie się nazywa. To jest rzecz wspaniała. No, tam, czyli ta tajska Tak, sałatka, sałata. musi w tym być to właśnie, Dokładnie. surowe. To też stir fry, Tak. doskonała To rzecz. i zielona papaja, żółwita. Ale tego nigdy nie widziałem świeżego w Polsce. To jest akurat sprowadzane z Wietnamu. To się nazywa gorzki melon, bitter gourd, o ile Tak. sobie dobrze przypomniałem po Bardzo angielsku. gorzka. To jest gorzkawe, ale podobno wspaniale działa Ochładza- na zdrowie, ochładzającą ochładza organizm. tak. Jadłem to parę razy na przykład w Malezji. Uwielbiam, uwielbiam. Się robi z nią, na przykład smaży się z jajecznicą, Aha. omlet, zupa. I to na południu Wietnamu, gdzie jest najbardziej gorąco, najczęściej jest używana. Dobra, czyli jak będę na południu Wietnamu, pewno. a będę, Będzie bardzo dań jest z tego. to mi powiesz potem, jak się nazywa ta potrawa i ja to zamówię. Tychwa wietnamska też hodowana tutaj. I ona do czego służy? To się je. Jak, No tak, ale jak? Ubiera się ze skóry i się kroi do zupy, najczęściej się używa. Aha. To jest mała, bo ona potrafi być taka wielka. Ja tutaj powinienem chodzić... To jest seler naczowy wietnamski, tak nazywany też inaczej seler wodny. Seler naciowy, a jest też Morning Glory? Jest szpinak wodny wietnamski. Hodowany też tutaj. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Tak. To ja muszę powiedzieć moim znajomym, którzy mają tajskie restauracje, sprowadzają to z Tajlandii, a można to już w Polsce To już jest kupić. końcówka sezonu, ona będzie bo to jest do końca To w października. wersji stir fry, jak się doda do tego Czosnkiem. trochę czosnku i chili, to jest obłędne. Słuchajcie, musicie się przygotować na zakupy tutaj, bo jeśli nie macie tak zacnej przewodniczki jak ja, to musicie działać celowanie, musicie wiedzieć, czego chcecie, ale dostaniecie tutaj wszystko, czego Azja Południowo-Wschodnia żąda. Wietnamska kapusta do kiszenia, Tak? do smażenia. To jest na przemian się używa, że się smaży stir fry, też z czosnkiem bardzo dobre. Pak choi. Tak. Słuchajcie, my tu jeszcze chwilę pobuszujemy. A czekaj, a co to jest? Co to jest? To jest pomelo. Pomelo, no tak. Mamy też street food, jak widzę, jak w Wietnamie zupełnie. Tak, jak z ulicy Wietnamu. Pan kiedyś handlował z żoną właśnie na stadionie dziesięciolecia i tutaj się przeniósł. No to bądź tutaj mistrzynią ceremonii. Chào xin một cái bánh giò ạ. Co Pani- zamówiłaś? Zamówiłam wietnamską pyzę z ciasta ryżowego. W środku będzie mięso mielone, smażone z grzybkami mun i cebulą. Aha. A na wierzchu będzie posypane zioła, a na ostro czy nie? Na ostro, ze sriracha. Kaja. Okej. Na ostro. A jak ona się po wietnamsku nazywa? Bánh giò. Bang jo. Tak. Bang Jest jo. zawinięta właśnie w liściu bananowca. To trzyma temperaturę Tak. również. I Aha. formę. I formę. Aha. To jest oczywiście ciasto ryżowe. Tak? Ciasto ryżowe. Jasne. W ogóle widziałem tutaj też na tej tablicy sticky to rice, ale też jest sticky rice wytrawny. Tak, jeszcze są naleśniki ryżowe. Aha. No i klejk. Klejk to się nazywa po chińsku congee, taki Congee, klejk. tak. A w Wietnamie jak? Ciao. Ciao. Tak. I to się jada na śniadanie. Na śniadanie, na obiad bardzo zdrowe, zdrowotne też dla dzieciaków to są pikle z marchewki i kalarepy.
I to jest też propozycja w zasadzie śniadaniowa, tak? Czy na śniadanie raczej zupę? Też śniadanie albo drugie śniadanie, jak to jest napisane, śniadanie dla mistrzów. Drugie śniadanie mistrzów. A to są jakieś skwarki? To jest prażona cebula. Aha. No i co? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Ciekawe. bardzo. A jak to jemy? Ciocią Cynthię, łyżką. Łyżką, dobra. Kto pierwszy? Mogę ja? Mogę Proszę ja? bardzo. Mogę ja? Mogę ja? Czekaj. Trzeba do końca w Dobra. środku i potem w środku jest mięso. O. A, jest. Boskie. Fantastyczne. Dziękuję bardzo. Proszę cię bardzo. Zapraszam do magicznego świata za złotymi drzwiami. Co tam jest? O, jakie ciężkie drzwi. Proszę, no nie wie, prowadź, bo ja nie wiem, gdzie ja idę. Ulubiona część rozrywki Azjatów, czyli sala karaoke, należąca dzisiaj do Hanoi Grill. Do Hanoi Grill, czyli no tak, oczywiście to nie jest część tego wózka ze street foodem, Nie. stacjonarnej restauracji. Czyli dobra, karaoke, czyli tutaj się śpiewa, można też ewentualnie coś zjeść. Tak, można zorganizować przyjęcie okolicznościowe tutaj. No ale ponieważ przed chwilą jedliśmy, więc chyba powinniśmy coś zaśpiewać. Oczywiście. Tu? Tu. Tak. Fat? Fat to znaczy play. Fat to znaczy play. No to zobaczymy, co wybrałaś. Ta muzyka grała na moim Mam weselu. tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. To na twoim weselu było? Najpiękniejsze dni. Teraz będzie trudne. Zostawiłem tam kolorowe sny. Śpiewamy to razem. Przed sobą mam teoretycznie 3 symbole francuskiego jedzenia. No bo mam bagietkę, w tej bagietce pasztet oraz omlet. Powiedziałem teoretycznie, praktycznie również, ale przy okazji są to zarazem 3 symbole wietnamskiego jedzenia. No, te wpływy historyczne, czyli kolonia francuska, Indochiny i twórcze przez Wietnamczyków przekształcenie tego, co Francuzi z kolei tam kiedyś przynieśli, bo bez tych 3 rzeczy nie mogli żyć. Czyli nie tylko mleko skondensowane, już wcześniej wymienione, ale również bagietka, pasztet oraz omlet. No i to wszystko składa się w całość, która jest symbolem wietnamskiej kuchni w sensie ulicznym również. Banh mi mianowicie. Kanapki w bagietce z różnym nadzieniem, no ale to się bardzo różni mimo wszystko od tego, co by podał Francuz, bo trochę inaczej ten pasztet smakuje, bo omlet jest trochę inaczej robiony, bo mamy tutaj mnóstwo pikli, mamy zioła aromatyczne, nie tylko natkę pietruszki, taka jakby była w wypadku francuskim. Muszę wam powiedzieć, że to nie jest rzecz robiona na pokaz w sensie bagietki. Nie dotyczy tylko Wietnamu. Kiedyś w wiosce w Kambodży, gdzie nawet asfalt nie prowadził, spotkaliśmy wózek z ulicznym jedzeniem. I co tam robili? No właśnie napełniali bagietki jakimś miejscowym farszem, również na bazie omletu. Banh mi zjecie tutaj w kilku miejscach. To mi polecano jako najgodniejsze. No, zacznijmy od pieczywa. Chrupiące. No i teraz wezmę troszeczkę, żeby móc mówić. Bagietka z jajkiem byłaby nudna, a tutaj mamy od razu tę ferię wietnamskich przypraw, smaków. Te kiszonki dodają temu twista. To jest wspaniała propozycja i jakże twórcze przekształcenie czegoś, co przyszło z odległej Europy i zostało po wietnamsku zrobione. Banh mi.
Opuściliśmy dzielnicę Włochy, to tam właśnie, gdzie działa Bakalarska. Jesteśmy w samym centrum Warszawy, przy ulicy Kruczej, przy skrzyżowaniu z Wilczą. I to w ogóle generalnie, no nie mówię tylko o tym skrzyżowaniu ulic, ale mówię o tym kwartale miasta, to jest zagłębie restauracyjne. Również nas interesujące dzisiaj najbardziej, czyli wietnamskie. Pierwszy adres przed nami, pierwszy tutaj. Gdyby w całej Polsce przeprowadzać ankietę na temat najpopularniejszych zup, no to pewnie byłaby tam pomidorowa, rosół, może jeszcze żurek. Ale gdyby robić to w Warszawie, to z pewnością na pudle mieściłaby się również wietnamska pho bo. Oczywiście można ją zjeść niemal w każdej wietnamskiej restauracji, również tam, gdzie byliśmy wcześniej, ale mamy też lokale, które specjalizują się właśnie w tej wspaniałej zupie. To Oh My Pho. Ponieważ zawsze najważniejszy jest człowiek, więc gospodynie tego miejsca, pani Tuon, mama i pani Ania, czyli córka. Pani już jest urodzona w Polsce, a pani przyjechała z Wietnamu. Tak. Proszę mi powiedzieć, to jest rodzinny przepis na pho, nie tylko na pho bo, tak? Tak, to jest rodzinny przepis. Czyli idzie z mamy na córkę. Tak, i dalej jeszcze, przez kolejne pokolenia. No właśnie, dalej, dlatego że mam wrażenie, że pho w różnych wersjach to jest przebojem, wdarło się do listy ulubionych zup nie tylko w Warszawie, no na świecie. Pewnie tak, ale już trudno sobie Warszawy bez pho wyobrazić. Tak, dokładnie. To się zgadzam. Ja tu byłem, ja tu jadłem i dlatego też postanowiliśmy tutaj dzisiaj przyjść. Więc z góry dziękuję za tę wspaniałą rzecz, którą robicie. Bardzo mi miło. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Najpierw trochę o klasyfikacji. Pho to jest generalnie rodzaj zupy, ale tylko jedna nazywa się pho bo. Pho bo to jest najbardziej słynny rodzaj pho. Wywar gotowany bardzo długo. Wywar na kościach wołowych, na ogonach wołowych, no i wykańczany plastrami wołowiny, która jest dogotowywana w tym, więc bardzo krótko gotowana. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, zobaczcie. Takie cieniutkie plasterki, które we wrzątku bardzo szybko dochodzą. No i teraz dodatki. Dodatki są niezwykle ważne. Tutaj mamy w occie ryżowym marynowany czosnek oraz papryczki chili. Ja sobie to sam w domu robię. No, kupuję ocet ryżowy, tnę czosnek i dodaję. Nie tylko zresztą do pho bo, do różnych innych rzeczy też. Oczywiście ilość chili zależy od waszego uznania. No więc tak, to jest kwaśne. Tutaj mamy jeszcze kolejny dokwaszacz, mianowicie wyciska się odrobinę albo cytryny, albo też limetki, jak kto chce. Jeśli chcemy więcej ostrości niż ma ta marynata, to mamy sriracha. Mamy również sos hoisin. On dodawany jest do pho bo w południowym Wietnamie. No i przede wszystkim mamy kompozycję przeróżnych, świeżych ziół. No i to wszystko jest rzeczą, która, jak twierdził Anthony Bourdain, najlepiej leczy kaca. Ja oczywiście nic o tym nie wiem, ale nie trzeba być zatrutym aldehydem octowym doprawdy, by poczuć rozkosz ze zjedzenia tego. To jest dla wielu ludzi po prostu danie absolut. No a teraz już wam mówię, chociaż wiem, ale sprawdźmy, czy się nic nie zmieniło w kontekście właśnie tego miejsca. Ten jakże słodki, niezwykle intensywny wywar. Ja to najbardziej lubię robić tak. Cóż można powiedzieć? Można tylko kilka razy westchnąć. Oh my pho. Cały czas wracam myślami do czasów, kiedy to jeszcze funkcjonował stadion dziesięciolecia. I myślę o tym zjawisku kulinarnym. Myślę o tych prapoczątkach kuchni wietnamskiej tutaj. No to było zjawisko przypominające nieco kamyk wrzucony do wody i kręgi, które się rozchodzą. To najpierw była kuchnia w stylu polwiet, czyli
kuchnia wietnamska spolonizowana. No bo co to było? Najczęściej kurczak w cieście kokosowym, do tego ryż i surówka z kapusty. No ale gdyby Wietnamczycy od razu wystartowali tutaj ze swoją oryginalną kuchnią, to my byśmy tego nie przyjęli. Poza tym dostępność składników była zupełnie inna. No i teraz są inne czasy. Polska już jest od dawna krajem, z którego ludzie podróżują. W latach 90. Któż był w Wietnamie, któż był w Azji? Więc teraz my jesteśmy na to gotowi. No i miejscowi szefowie i właściciele reprezentujący wietnamską stronę też są na to gotowi, by dzielić się z nami oryginalnym swoim jedzeniem. To jest jeden właśnie z takich adresów. Restauracja, która nazywa się, powiedzielibyśmy po polsku, Tran Tran, chociaż to się wymawia jako Cian Cian. I to jest nazwisko Cian, właścicieli tegoż miejsca. Gospodarz tego lokalu, pan Cian Senior, był dwukrotnym mistrzem Wietnamu w boksie w wadze piórkowej. Potem przyjechał do Polski, no i klasyczna droga. Pracował na stadionie dziesięciolecia, a potem między innymi otworzył ten lokal. Jakże klasyczna sprawa. Dzisiaj tym lokalem władają jego dzieci, kolejna generacja, ale już urodzona w Polsce. Polskich Wietnamczyków. W karcie krótki dział z daniami tajskimi i mnóstwo wspaniałych wietnamskich klasyków. Mam przed sobą kilka rzeczy. Zacznijmy od tej, mianowicie spring rollsy, naleśniki wiosenne, czyli nie sajgonki, bo rzecz nie smażona, rzecz zawijana w ciasto ryżowe, ale nie są to takie klasyczne płaty ryżowego ciasta, które się smaruje wodą, żeby je zwilżyć, a potem w to się zawija treści. Spójrzcie, to jest ciasto makaronowe, też ryżowe, ale gdyby to pociąć, to byłby z tego makaron do pho. I codziennie rano tutaj właśnie w takie ciasto zawijane są naleśniki. Ja mam dwie wersje. Ta akurat z wołowiną, a ta z krewetkami. Uszczknę nieco, no bo trochę jeszcze przede mną stoi. Sos z chili i czosnkiem. Doskonała i odświeżająca rzecz. Ale to pho, wszyscy o tym mówią, ale będą oczywiście dalej o tym mówić. Wszakże niech nie zapominają o innych wietnamskich zupach. Bun bo hue. To jest absolutna klasyka. Zupa pochodząca z miasta Hue, miasta, które leży w środkowym Wietnamie i było kiedyś stolicą w ogóle tego kraju. Wywar wołowo-wieprzowy i w środku trzy rzeczy. Mianowicie szynka wietnamska, ona trochę inaczej wygląda niż nasza. Pręga wołowa, gdzieś ją tu odnajdę. O, tu jest. No i jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, co to jest. No to jest romantycznie w karcie opisane jako czarne tofu, a to jest skoagulowana krew wieprzowa, czyli taka kaszanka bez kaszy i bez podrobów, po prostu krew. I bardzo esencjonalny wywar, oczywiście do tego makaron, do tego zioła. I tak jak do pho mamy tutaj czosnek w occie ryżowym, mamy sos chili, coś w rodzaju sambalu, mamy też chili sproszkowane. No i teraz, moi drodzy, będę się z wami dzielił wrażeniami, które już znam, ponieważ wiele razy tu byłem i jadłem już ową zupę. To jest w kategorii wywarów, z całym szacunkiem dla pana seniora, nie waga piórkowa, ale waga ciężka albo nawet super ciężka. Jeśli lubicie rameny i ową ramenową ekstraktywność, to będzie wam się niezwykle podobało. No, myślę, że po tym to może do środkowego nie, ale do północnego Wietnamu mógłbym dojść na piechotę. Zioła, cytryna, czosnek. Cud.
Nasza dzisiejsza podróż wietnamskim szlakiem jest niezwykle komfortowa. Komfortowa w tym sensie, że nie trzeba dużo chodzić, no bo nie licząc Bakalarskiej, wszystko jest w zasięgu kilkuset kroków maksymalnie. No bo tak, ulica Wilcza, po tamtej stronie mieliśmy Pho, na Wilczej po tamtej stronie mieliśmy Tran Vel Chan, a teraz jesteśmy na Kruczej. I tutaj miejsce, które nazywa się La Ban, i które mnie ujęło tym, że wcześniej się z tym nie spotkałem. Mianowicie w karcie są wymienione dania wedle regionów w Wietnamie. To jest niezwykle ważne, no bo kuchnia północy, środka i południa się od siebie różni. Poza tym zauważyłem, jedząc tu, że mają tutaj również tendencję do pewnego rodzaju eksperymentów. No więc chciałem wam to pokazać. Moi drodzy, a oto gospodarz La Ban, czyli Minh. Mój drogi, zauważyłem, że twoja karta jest nie tylko niezwykła dlatego, że wiemy, z którego regionu Wietnamu dane danie pochodzi. To się rzadko zdarza. Ale też mam wrażenie, że trochę eksperymentujecie tutaj z kuchnią. Czy dobre odnoszę wrażenie? Jak najbardziej. Sama nazwa La Ban po wietnamsku oznacza kompas. Jest to odniesienie do tego, że dusza z Wietnamu, ciało jest w Polsce oraz właśnie to, o czym wspomniałeś, te 3 regiony. Chcemy edukować troszeczkę gości, pokazywać im nowe rzeczy, a to łączy się również z tym, że współpracujemy na przykład z blogerami, takimi jak Magiczny Składnik, i będziemy dzisiaj próbować dań Tomka. A, no więc intuicja mnie nie myliła, bo tak jakiegoś takiego ożywczego ducha w tych daniach tutaj dostrzegłem, a byłem tu naprawdę parę razy i niedawno dopiero mieliśmy się okazję poznać. Dobra, no to mów po kolei, co mamy. Mój drogi, zaczniemy na pewno od zupy pho z wołowiną gotowaną, pho bo chin. To jest danie, które było dla mnie powodem, dla którego chciałem otworzyć ten lokal. Gotujemy bez glutaminianu sodu, przez co ten wywar jest esencjonalny oraz głęboki przez długie gotowanie, a nie przez dodatek To jest niezwykle ważne, bo w dzisiejszych czasach choroba, która nazywa się syndrom chińskiej restauracji, czyli uczulenie na glutaminan sodu, jest rzeczą dość masową. Dobra, czyli to jest klasyczne pho, prawda? To jest klasyczne, tak. Okej, pozwolisz, że łyżkę w to włożę. No, prawie klei usta, czyli widać, że ten wywar był bardzo długo gotowany. A to? To jest właśnie wariacja Tomka. Nazywamy to pomidorową. Pomidorową. Dokładnie. Czyli to jest ten sam wywar, z tym, że jest tutaj dodatek pomidora, proszku, jest zupełnie inny smak i chcieliśmy właśnie połączyć troszeczkę polski produkt, polskie pomidory z wietnamskim pho. Ale wiesz co, to jest niezwykłe, bo nie umawialiśmy się wcześniej. Ja nie wiedziałem, że takie danie podasz, a ja mówiłem, wchodząc do Oh My Pho, że zupa pomidorowa jest jedną z najważniejszych polskich zup, a w Warszawie pewnie pho już też wskoczyło na pudło, a tu mamy dwa w jednym po prostu. Zdecydowanie, tak jakby to jest, myślę, idealne połączenie, wszystko, co jest najlepsze w obu krajach. Ale wiesz co, to jest kapitalne połączenie, dlatego że ten intensywny wywar, który jest aż słodkawy, tutaj jest przełamany kwasowością pomidora. Super rzecz. Tak, i to nieoczywiste połączenie, ale bardzo takie nieoczywiste. są najlepsze. To też troszeczkę przyświeca nam bardzo nieoczywiste. w tej restauracji. Co jest dalej? To jest klasyk wietnamski, chak lava, sum smażony w dużej ilości koperku, chili. Sum? Tak jest. Sum ale koperek jest czymś, co występuje powszechnie w Wietnamie. Jest używany. No, czyli to jest kolejna rzecz, która łączy Polskę i Wietnam, bo nie w wielu miejscach świata koperek jest akurat sztandarowym ziołem. Pomiędzy tymi dwoma krajami jest bardzo dużo akurat różnych koneksji, nie tylko jedzeniowych, ale też mentalnych, mi się wydaje, przez co Wietnamczycy w Polsce świetnie sobie radzą i są przyjmowani bardzo teraz gościnnie. usiłuję. Aha, zjadłem trochę chili. Chili ostre mam. Zapomniałem Cię uprzedzić, przepraszam Cię najmocniej. Pyszna rzecz. Ale pozwolisz, że przepiję. Oczywiście. I to jest też ważna rzecz, która rzadko jest w wietnamskich restauracjach spotykana. Nawet we Francji, gdzie jest dużo wietnamskich restauracji z racji zaszłości historycznych, że tam głównie jest vin de table po prostu. I tutaj też
mamy wino, byle jakie. Tymczasem ty masz tutaj po prostu fenomenalne wina. No to jest, jak sądzę, jacyś naturaliści tutaj w kieliszku. Jest to wino naturalne, jak najbardziej. Wyjątkowe, to jest moja ulubiona pozycja. Wszystkie wina są od jednego importera i zostały dobrane do karty, do jedzenia. Miałem to szczęście, że trafiłem na wspaniałego człowieka. No wiecie, przepraszam, ci przerwę. Jak byłem pierwszy raz tutaj przyszedłem, patrzę w menu, mój Boże, Griner Veltliner, czyli gdyby mnie na bezludną wyspę wysadzili i powiedzieli, że mam pić tylko jeden szczep winiarski, to bym wybrał Grinera. I Griner, wiecie jak cudownie pasuje do wietnamskiej kuchni, ale to Pinot Grigio? Pinot Grigio, tak. Grawu z Dolomitów, z Włoch. Wyjątkowa pozycja. Jestem bardzo dumny, że możemy to teraz tutaj pić. Super pasuje, a powiedz, co to jest? To jest moje ulubione danie. A! Również Tomka kreacji. Nazywa się Magic Bańkłon. Jest to wariacja na takich bańkłon, które to są takie naleśniczki z farszem. Natomiast tutaj Tomek dodał jeszcze marynowane jajko, tofu. Na dole mamy taki bulion, który z kurczaka. I te naleśniczki są troszeczkę inaczej pocięte. To są one. Tak. Duża ilość ziół, wszystko robione na miejscu i bomba smaku dla mnie, naprawdę. Ale jeszcze jedna rzecz jest ważna. Tutaj nie ma podlizywania się tym, którzy nie lubią ostrego. I dlatego dobre wino, żeby ten płomień zgasić, to jest rzecz ważna. Mój drogi, to jest wspaniała rzecz. To jest wspaniała rzecz, dlatego że tak jak mamy tą nową falę kuchni polskiej i twórczych rzeczy, które na bazie tej tradycji się rozwijają, tak ty jesteś egzemplum tego, jak można podejść do kuchni wietnamskiej w sposób twórczy. Dziękuję Ci bardzo za te słowa. Mój drogi, to prawdziwa przyjemność. Dziękuję Ci i oby tak dalej. Twoje zdrowie. Drodzy Państwo, Wietnam na talerzu w różnych wydaniach i to wszystko tylko w Warszawie. Warszawa jest jednym z najważniejszych kulinarnych wietnamskich adresów w Europie. Zdecydowanie. Jedna z największych diaspor w ogóle wietnamskich na całym świecie. Widzicie Państwo? Właśnie to jest siła różnorodności. Twoje zdrowie.